3 tygodnie temu przekazałem wam masę nowych informacji na temat Dying Light The Beast, ale zabrakło tam jednej ważnej rzeczy. Ten projekt jest wielokrotnie większy niż to, co byłoby w tym DLC-ku, bo chcemy, żeby to był najlepszy Dying Light. Ludzie się boją, że porzucicie dwójkę, że te update'y do dwójki będą takim bare minimum, że po prostu cokolwiek było, żeby spełnić obietnicę. Nagranie z wywiadu dostałem dopiero teraz, a że rzucił nowe światło na parę rzeczy, to zapraszam do oglądania. Chciałbym zadać ogólnie parę może trudnych, ale myślę, że istotnych dla społeczności pytań. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że odbiór The Beast był głównie pozytywny, ale to nie jest do końca prawda. Jest sporo kontrowersji. Jedną z największych myślę, że jest to, że ludzie się boją, że przerzucicie się głównie na The Beast, jeśli chodzi o pracę i w pewnym sensie porzucicie dwójkę, że te update'y do dwójki będą takim bare minimum, że po prostu cokolwiek było, żeby spełnić obietnicę. No i moje pytanie właśnie jest, jak będzie ta praca rozłożona? Dobra, więc no i oczywiście to rozumiem, jakby w 100%, nawet nie tyle rozumiem, co kumam, bo to jest tak, że też jestem graczem i jakby wiem, jak się odbiera różne komunikaty, zapowiedzi od deweloperów. Czasem nie mając pełnego obrazu tego, jaki jest jakiś taki większy plan, co dokładnie ten deweloper planuje, także rozumiem, że to mogło być tak odebrane, ale no mam nadzieję, że uda nam się nie zawieść graczy. Rzeczywiście myśmy obiecali, że Dying Light 2 będziemy wspierali przez 5 lat i chcemy dotrzymać tej obietnicy. Z jednej strony oczywiste jest to, że kiedy taki tytuł jest na rynku i tak naprawdę i wiesz, nie jest Dying Light 2 taką grą live service, która jest, nie wiem, za darmo dystrybuowana i tam dorzucamy jakieś season passy i battle passy i tak dalej, tylko jest generalnie grą, która jest od początku do końca zamknięta, ale my cały czas do niej dodajemy jakiś content. Natomiast naturalne jest, że przy takiej grze czasem to wsparcie jest bardziej intensywne, czasem jest mniej intensywne. Pewnie im bliżej końca, tym tych update'ów takich dużych jest coraz mniej, ale też może są mniej takie gęste, dlatego że już też nie za bardzo jest co dodawać więcej do gry, bo ona ma swoje i ograniczenia, już dużo rzeczy zostało dodanych. Myślę też, że bardzo dużo tak naprawdę dodaliśmy do Dying Lighta 2 przez te pierwsze 2,5 roku. Tak, to Myślę, prawda. że tu żeśmy znacząco przekroczyli wszystkie możliwe jakby oczekiwania i chciałbym, żeby społeczność też to doceniła. Natomiast na pewno nie jest tak, że na te kolejne 2,5 roku, a być może dłużej, my po prostu powiemy, dobra, to już nic więcej nie robimy, to może od czasu do czasu wrzucimy jakieś, nie wiem, tam jakieś parę nowych myszy broni, czy jakieś ubranko i to wszystko. Chcemy dalej wspierać Dying Lighta 2. Myślę, że niedługo trochę więcej tych naszych planów odkryjemy i stanie się jasne, że to nie jest do końca tak, że właśnie jak gracze mówią, że porzucamy Dying Lighta 2. Na pewno pierwszą taką rzeczą, która się pojawi w Dying Lightie 2 i to jest taka kolejna ewolucja Tower Raidów. To jest coś, co gracze też oczekują od nas, bo żeśmy na początku je wprowadzili w postaci takiej, powiedzmy, bety, testu. Chcieliśmy zebrać trochę opinię graczy, zebraliśmy je, wiemy, co jest oczekiwane i myślę, że następna ewolucja całkiem nieźle na to odpowie. Więc na pewno Tower Raid, ale nie tylko Tower Raid. Prosimy o troszkę cierpliwości. Chcemy się skupić na The Beastie, bo musimy też powiedzieć światu, hej, jest ta nowa gra, zwróćcie na nią uwagę, to jest coś ciekawego. Natomiast jak tylko ten kurz trochę opadnie, to wracamy do mówienia o Dying Light'cie. To będzie jakieś wyzwanie dla nas na pewno, żeby mieć 2 tytuły na rynku równocześnie, natomiast myślę, że trochę jednak one są od siebie różne. Znaczy Dying Light 2 jest tą taką wielką, ogromną grą, która cały czas rośnie, tak jak mówiliśmy, przez te 2,5 roku dostała 20 update'ów, mnóstwo nowych feature'ów, mnóstwo nowego kontentu. The Beast to jest raczej gra, która jest przewidziana w taki sposób, że była takim po prostu fangą w nos, super silnym uderzeniem, bardzo fajnym, takim, myślę, że dużo bardziej zamkniętym też doświadczeniem. Natomiast wiesz, no Techland ma 30 lat doświadczenia jako deweloper, na pokładzie mamy ponad 500 osób, to jest naprawdę taka duża moc sprawcza deweloperska, więc no mam nadzieję, że poradzimy sobie z tym, że są 2 tytuły na rynku i jakoś znajdziemy sposób. Mamy pomysł na to, jak to chcemy zrobić, żeby wspierać oba z nich.
Zobaczymy, co społeczność na to powie. No, za wcześnie, żeby wyłożyć wszystkie karty na stół. Natomiast mamy na to plan, chcemy wspierać Dying Lighta 2, będziemy bardzo otwarci na głosy społeczności. One mogą być pozytywne, mogą być nie do końca pozytywne. No ale to na tym polega jakby też taka rozmowa. My zawsze chcemy naszą społeczność traktować dojrzale jako partnerów do rozmowy, słuchać, co mają do powiedzenia. No i na to odpowiadać. Czyli dobrze rozumiem, że jak wyjdzie ten The Beast, to już jakby wrócicie bardziej na te szybsze tory co do dwójki, bo mocno zwolniliście na razie. pewno teraz musieliśmy zwolnić, to jest jasne, ale myślę, tak jak mówię, też to tempo, które mieliśmy przez pierwsze 2,5 roku, to jest takie tempo szaleńcze. No, myślę, że ciężko byłoby znaleźć chociaż jedną, a może dobra, no może by się udało znaleźć parę gier, które wychodzą w pudełku za tam te $60 przysłowiowe i potem są po premierze jeszcze wspierane właściwie darmowymi dodatkami, rozszerzeniami na różniejszego rodzaju jakby modyfikacjami. Tak bardzo jak Dying Light 2 i tak jak mówię jeszcze raz, mam nadzieję, że to też jednak zostanie jakoś docenione. Siłą rzeczy musieliśmy zwolnić, ale to jest tylko takie trochę zwolnienie, bo akurat światło się tam czerwone włączyło na moment i mamy tutaj The Beasta, natomiast za chwilę to światło się zmieni na zielone i ruszamy przed siebie dalej. Okej. To jeszcze ludzie mają dosyć spory problem do tego, że w dwójce, jeśli chodzi o DLC 2, to czekaliśmy długo na feature'y takie jak Beast Mode, spotkanie Kraina i w ogóle i to dosyć mocno hypowane było i tak dalej i no, jest sporo osób zawiedzionych, że to jest w osobnej grze, a nie w dwójce i czy jest w ogóle jakaś możliwość, żeby te rzeczy były przynajmniej jakoś minimalnie zaimplementowane w dwójce? To jest kilka jakby rzeczy w jednym pytaniu, to ja może spróbuję jakoś po kolei rozmontować. Po pierwsze, to nie jest tak, żebyśmy hypowali powrót Kyla Crane'a w dwójce, dlatego że myśmy nigdy tego nie robili. Tak naprawdę Tak, to, co się stało, społeczność sama się trochę nahypowała. Też się nahypowała, ale też niestety no, to było wynikiem takiego jakiegoś wycieku, oczywiście przez nas też troszkę niedopilnowanego, po prostu data minerzy znaleźli jakieś tam elementy z DLC-ka drugiego no powiedzmy w uproszczeniu w kodzie gry, w buildzie gry, ale dla nas to był sygnał, żeby coś zmienić i zmienić to po to, żeby gracze, którzy zagrają faktycznie w taką kolejną przygodę w świecie Dying Lighta, to doświadczyli czegoś nowego, czegoś, co ich zaskoczy. My bardzo chcemy, żeby The Beast zaskoczył na wielu poziomach, także narracyjnym. Więc to jakby pierwsza rzecz, że to nie całkiem myśmy hypowali, tylko no, trochę społeczność się sama nahypowała. Tak, też. Generalnie myślę, że no, z drugiej strony patrząc, trochę mówimy o tym, miał być dodatek, a jest pełna gra. To nie jest taka zła zamiana, szczególnie, że ci gracze, którzy kupili już ten dodatek, bo oczywiście i zresztą za to też dziękujemy i mamy ogromny szacunek dla tych graczy, którzy zaufali nam na tyle, żeby kupić tego Season Passa, czy tą edycję Ultimate tak naprawdę, której częścią był DLC drugi. No to oni dostają tą samodzielną grę jakby bez dodatkowego wydatku, także no to jest też chyba dla nich całkiem niezła zamiana, tym bardziej, że powiem tak, technicznie ten projekt jest zupełnie inny, wielokrotnie większy niż to, co byłoby w tym DLC-ku, więc właściwie za ten sam wydatek dostają dużo większą grę. Więc myślę, że tu jest taka odpowiedź. Teraz, czy nie mamy w tej chwili planu stworzyć kolejnego dodatku fabularnego do Dying Lighta 2, takiego rozbudowanego fabularnego dodatku. Natomiast mamy plan przenieść część osiągnięć, które w międzyczasie się wydarzyły, m.in. dzięki pracy nad Beastem, do Dying Lighta 2 w jakimś momencie. Myślę, że takim szybszym niż późniejszym, pewne już takie drobne zmiany już, nazwijmy to, przeciekają. Dying Light 2 w dniu, kiedy żeśmy zapowiedzieli, czy no mniej więcej tego samego dnia, kiedy żeśmy zapowiedzieli The Beast, Dying Light 2 dostał aktualizację, może nie dużą, ale tam było parę ciekawych rzeczy, m.in. taki udoskonalony wygląd latarki, który właśnie jest częścią tych prac nad The Beastem. Więc na pewno nie opuszczamy graczy Dying Lighta 2, oni dostaną dużo rzeczy takich fajnych, dobrych, które się pojawią przy okazji The Beasta. No i mamy jakieś tam plany, też za wcześnie jeszcze o tym, żebym o nich mówić, ale takie, które sprawią, że te gry gdzieś trochę ze sobą będą rozmawiały, że te takie dokonania i z jednej i z drugiej, i w tej
powiedzmy zagrają. No przepraszam, że tak może mówię trochę dookoła, ale po prostu nie chcę jeszcze wszystkich tych niespodzianek wyjawiać w tym momencie. Czyli to podoba Ci takie mniejsze rzeczy, a nie te większe, które ludzie czekali? No nie wiem, Tak. które są większe, nie? No ten Beast Mode na przykład, nie? Że Aiden się zmienia i w ogóle. No nie jest to coś, co mogę w tym momencie potwierdzić na pewno. Okej. Mówiłeś wczoraj, że jak się zorientowaliście, jak duży jest hype na The Beast, to zrozumieliście, że to nie może być po prostu dobre, że to musi być top tier i jak bardzo top tier wysoko celujecie? No wiesz, no celujemy w highest top tier, no jakby tutaj no nie ma się co jakby ograniczać, bo jak celujesz wysoko, to nawet jak Ci się nie uda, no to i tak wylądujesz. Celujesz bardzo wysoko, nawet jak Ci się nie uda, to wylądujesz wysoko, nie? Więc to jest jedna z takich dobrych rzeczy, które przyniosła ta zmiana, że gdybyśmy pracowali nad DLC-kiem, to byśmy pracowali nad DLC-kiem. No, przy DLC-ku zawsze jest nie, dobra, to nie mamy zasobów, nie mamy ludzi, nie mamy czasu, nie inwestujmy w to, zostawmy to na kolejną grę. Tutaj jakby nie ma tej wymówki, bo to jest kolejna gra. To jest nowa przygoda w świecie Dying Lighta, nowa gra, więc jakby ten poziom celowania na pewno się podniósł 10-krotnie względem tego, w co moglibyśmy celować przy okazji Dying Lighta, tego DLC-ka do Dying Lighta 2. Jeśli chodzi o chęć tego, żeby to była jak najlepsza gra, to ona jest nieograniczona, bo chcemy, żeby to był najlepszy Dying Light, żeby to był taki Dying Light, którego jeśli grałeś w Dying Lighta 1, jeśli grałeś w Dying Lighta 2, jeśli kiedykolwiek interesowałeś się Dying Lightem, to The Beast jest tą grą, która te Twoje potrzeby powinna zaspokoić. Wiadomo, nie wszystko się w życiu udaje, mam nadzieję, że tutaj nam się uda bardzo dużo, ale na pewno nie jest tak, że sobie myślimy, to zrobimy tak tylko tyle, ile wystarczy. Nie, chcemy, żeby to była gra, która świetnie wygląda, która ma fajną fabułę, w którą się świetnie gra. To zawsze była jakby nasza wizytówka i chcemy tą wizytówkę jakby osiągnąć i wyciągnąć. No nie wiem, mogę powiedzieć, trzymajcie kciuki. Wiem, że to nie zawsze tak jest, bo czasem się siedzi tam gdzieś przy komputerze i w komentarzach, na pewno im nie wyjdzie coś tam. Spoko, rozumiem to, mam nadzieję, że tych graczy przekonamy, natomiast tych graczy, dla których Dying Light był kiedykolwiek ważny, ja Was naprawdę proszę, trzymajcie kciuki, bo my robimy coś fajnego, robimy coś wyjątkowego, coś, czym sami się jaramy, także no po prostu pomóżcie nam w tym, no jakby to raczej dodajcie nam skrzydeł, a nie podcinajcie te skrzydła. Czyli mamy plany i marzenia duże, cytując pewnego artysty. Tak jest, tak. Mamy plany i marzenia duże. To jest ciekawe pytanie w ogóle na trailerze The Beast w pierwszej połowie. Kto zabił tych ludzi? No ja na to pytanie nie odpowiem, natomiast odpowiem na to pytanie tak, że to oczywiście wszystko, co się dzieje w tym zwiastunie, nie jest przypadkiem. I chyba mogę jeszcze powiedzieć, że zachęcam do tego, żeby nie myśleć o całej tej przygodzie tak bardzo prosto, że coś jest na obrazku, jest jakiś tytuł i rozwiązanie tej zagadki jest takie oczywiste. Bardzo bym chciał, znowu, może się nie uda, ale trzymam bardzo mocno kciuki, żeby się udało. Bardzo bym chciał, żeby The Beast zaskoczył pod wieloma względami, również odpowiedzią na to pytanie, które zadałeś. To jest właśnie istotna sprawa, że oni starają się, żeby The Beast zaskoczył. Więc wszystkie te teorie, że Aiden jest bestią, bo to najprostsze rozwiązanie, najłatwiej się domyślić tego, to jest taka głupota. Techland miał wyciek całej fabuły DLC. Specjalnie z tego powodu, żeby The Beast zaskoczył, przebudowali tą fabułę całkowicie od podstaw. Nie po to się tyle napracowali, żeby byle kto grający w dwójkę mógł zgadnąć taką rzecz przed premierą. Ale temu tematowi to ja w ogóle cały inny odcinek chcę poświęcić. Okej. Jeszcze mówiliście, że wozy trzeba naprawiać, uzupełniać paliwo i w ogóle, a jednocześnie to nie są jakby nasze wozy. Tak. I zastanawiam mnie, jak zachęcicie graczy do tego, żeby jednak dbać o te wozy, bo jakby jak zniszczysz wóz, ci się skończy paliwo, to łatwiej jest chyba po prostu zmienić ten Tak, wóz, ale z więc... drugiej strony, no wiesz, to jest jakby ograniczony obszar, nie? Więc na tym ograniczonym obszarze tych wozów jest ileś, więc jak będziesz nie za bardzo, a jeszcze 20 lat po epidemii zombie, to tych wozów sprawnych jest jeszcze mniej, więc... Okej, czyli ich po prostu jest mało.
Tak, więc jeśli nie, Okej. jeśli nie będziesz o nie dbał, no to się zaraz okaże, że nie masz wozów, nie? I wtedy musisz chodzić wszędzie na piechotę, co jest innym trochę doświadczeniem niż na przykład followingu. W followingu, jak ci się zepsuł samochód, to musiałeś iść duży kawał po pustym polu do jakiegoś Tak. miejsca, gdzie mogłeś powiedzmy go zesponować, czy tam znaleźć jakieś części, żeby go naprawić. Natomiast tutaj musisz iść całkiem spory kawałek przez las, być może w środku nocy i to naprawdę jest całkiem scary, także może lepiej jednak mieć ten samochód sprawny Okej. i zadbany. Robi sens. I tu chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na pewną rzecz. Tymon mówi, że jak zepsujesz te auta, to nie będziesz mieć wozów. W liczbie mnogiej. Nie będziesz mieć wozów. W ogóle. Mówił też o tym, że to jest zamknięty obszar, że tych samochodów jest ileś. Brzmi mi to tak, w ten sposób to rozumiem, że jeżeli zepsujesz jakiś samochód albo skończy się paliwo, to ten samochód tam zostaje i on nie znika, nie respi się nowy, lśniący samochodzik, tylko jak zepsujesz, to musisz go prędzej czy później naprawić, bo jak nie, to zostajesz bez wozów. Tak jak Tymon mówił, musisz wszędzie latać sam, na piechotę. O samochodach to ja się bardziej rozgadam w innym odcinku, chcę to wszystko tak zebrać bardzo w kupę, bo temat samochodów jest ciekawy, a te informacje są porozrzucane po kilku filmach. Chciałem wcześniej zadać pytanie na temat survivalu, bo często widzę słowo survival w kontekście The Beast, a ty już wczoraj odpowiedziałeś, że to jest bardziej nie względem mechanik, a względem survival feel i czy mógłbyś rozwinąć, Tak, znaczy czy na to się pewno różni? mówiliśmy o tym, że społeczność to się lubi nakręcić na różne rzeczy, to bym chciał, żeby się nie nakręcała na to, że będzie właśnie bardzo dużo mechanik survivalowych. Natomiast myślę, że balansem, takim zagrożeniami, jakie są w środowisku, tym jak to wygląda, jak tak prawdziwie blisko te zombiaki podchodzą, jak to jest straszne, żeby wywołać takie poczucie, że to się faktycznie walczy o przetrwanie. Mi się marzy taka gra survivalowa w takim bardziej klasycznym ujęciu w świecie Dying Lighta. Być może kiedyś taką zrobimy, zobaczymy. Natomiast to nie jest ta gra. To jest gra, która przede wszystkim ma sprawić, że się czujesz częścią apokalipsy zombie, czujesz się zagrożony przez te zombiaki, czujesz, że musisz wysilić nie tylko mięśnie, nie tylko te skille palcowe, ale też trochę głowę, bo survival też na tym polega, że no dużo, że przeżywają tak naprawdę nie najsilniejsi, tylko ci najsprytniejsi, ci, którzy się najlepiej gdzieś zaadaptują do takiego środowiska, które wymaga przetrwania, więc to bardziej chcemy takie uczucie w graczach wzbudzić, niekoniecznie przy użyciu mechanik takich tradycyjnych, survivalowych, nie wiem, budowa bazy i tak dalej. No tak. To nie to. Tylko to brzmi praktycznie jak to, co już mamy w jedynce i dwójce, więc czym to się różni? No to się różni jakby z takim pokręceniem troszkę korbek, pokręteł i wałków. To jest taka różnica, można tą różnicę poczuć nawet między jedynką a dwójką. To znaczy pierwsze godziny, albo nawet w samej jedynce. Pierwsze godziny jedynki to rzeczywiście jest takie czucie survivalowe, taki feel survivalowy, tak. nie? Gdzie masz tą jedną broń, która się zaraz rozwali, widzisz tego zombiaka i w takiej bardziej tradycyjnej grze o zombie być może byś myślał, że chodzi tylko o to, żeby go zaciukać. Natomiast w Dying Light'cie w pierwszych godzinach chodzi o to, jak ja mam przejść do miejsca, które jest za tym zombiakiem, żeby nie stracić życia. Nie? Potem w Dying Light'cie 1 to się zmienia, bo robisz całkiem taką niezłą maszyną do zabijania. W Dying Light'cie 2 właściwie poszliśmy w innym kierunku, bardziej takim arcade'owym, gdzie taki pojedynczy zombie rzadko kiedy jest zagrożeniem, właściwie nigdy nie jest zagrożeniem. No to The Beast jest właściwie najbliższy tym pierwszym godzinom Dying Lighta, więc rzeczywiście można powiedzieć, że to mamy, ale myślę, że jeszcze bardziej tam te korby dokręcamy, żeby tak to wyglądało i myślę, że to uczucie dłużej trzymamy, bo to jest też, jak mówię, z Dying Light 1 to są pierwsze 2, 3, 4 godziny, a potem już tak zaczynasz oddychać. No to chcemy to uczucie utrzymać dłużej. No i to dotyczy różnych rzeczy. No to nawet można, taka fajna ilustracja, którą czasem przytaczam w wywiadach, jest taka reakcja zombiaka na uderzenia tego standardowego w jedynce i w dwójce. W jedynce go uderzasz, on się odwraca na chwilę tylko po to, żeby się znowu złapać. W dwójce go uderzasz i on odpada 2 metry od ciebie, tworząc mnóstwo przestrzeni na to, żebyś sobie uciekł, poszedł, zrobił cokolwiek. No to zdecydowanie w Debiście, jak uderzysz zombiaka, to on się na chwilę obróci, żeby cię złapać, a nie odleci na 2 metry. Nie? To jest jakby ten rodzaj różnic, których szukaliśmy, żeby taka walka o przeżycie była ciekawsza, no i pewnie troszkę trudniejsza.
brzmi dobrze. Jeszcze na koniec, kiedy mniej więcej możemy się spodziewać Tower Raidów, jeżeli możesz jakoś powiedzieć cokolwiek? No powiem, że niedługo, no nie chcę jakoś, nie mogę, nie wolałbym jeszcze nie opowiadać szczegółów, my No dobra. zaczniemy o tym mówić, jak już będą fajne, jakby też będziemy mogli to fajnie zilustrować, fajnie pokazać, fajnie wytłumaczyć, o co chodzi, ale to naprawdę jest niedługo, to znaczy to jest niedługo, no to jest najlepsza odpowiedź, nie będę już tutaj się gdzieś wchodził w tą zajęczą Noę, bo jeszcze coś chrapnę za dużo, ale niedługo, tak. Także tak, odpowiadając na pytanie z tytułu, nie, Dying Light The Beast nie zabije dwójki, trochę tam co najwyżej kopnął go po jajach, no jednak spodziewałem się, że DLC 2 do dwójki będzie takim mocnym łupnięciem, taką wisienką na torcie, nie? Teraz ten tort Dying Lighta 2 jest taki niekompletny, bym powiedział. Jest dobrze, jest fajnie, dobry torcik, tylko czegoś mu jeszcze brakuje. Także ja daję mam trochę ten niesmak, że no dwójka trochę na tym straciła, ale myślę, że ogólnikowo wyjdzie to jak najbardziej na plus, że The Beast będzie znacznie lepsze jako gra samodzielna niż gdyby było po prostu DLC-kiem do dwójki, o czym też no Tymon przecież mówił. No i tyle, no niestety nie poruszyłem wszystkich zagadnień, które chciałem poruszyć, bo mieliśmy gadać 15 minut, jak gadałem 18. Chyba wszyscy tak właściwie tak przedłużyli trochę. No i tyle, bye bye!